Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś znów o wyborach prezydenckich, które wywołują u nas tak wiele emocji, ale też spore zainteresowanie poza Polską. O tym, co mówi się o wyborach w Europie, o tym, co mówi się o polskich wyborach w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Dziękuję bardzo za wasze wsparcie. To dzięki temu mogę prowadzić ten program i dzięki temu ten program jest w 100% niezależny. Również jeśli chodzi o wybory, w tym programie nie namawiam nikogo do głosowania w jedną albo w drugą stronę. To państwo o tym decydujecie. Jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do tego grona i wesprzeć Układ Otwarty, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Zachęcam też do subskrybowania programu. W prawym dolnym rogu możecie wcisnąć taki guziczek subskrybuj i dzięki temu będziecie mieć wszystkie informacje o moim programie, a też on będzie lepiej pozycjonowany przez YouTube. Tyle zapowiedzi, łączę się z gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Hallow, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita, Tomasz Grzewaczewski, korespondent mediów różnych w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Tomku, zacznijmy od Stanów. Co w Stanach mówi się o tych wyborach? Tutaj przede wszystkim myślę, że te Stany rzeczywiście wywołują dosyć duże zainteresowanie po drugiej stronie Atlantyku i to zarówno po tej stronie bardziej liberalnej, jak i po stronie konserwatywnej. Wiele amerykańskich mediów, powiedziałbym, bardziej liberalne czy liberalno-centrowych mówi o tym, że jest to starcie właśnie pomiędzy tymi siłami liberalnymi, czy jak one nazywają, prodemokratycznymi, a ugrupowaniami bardziej konserwatywnymi, prawicowymi. Tutaj to chodzi nie tylko o media, to chodzi też o think tanki. Tak na przykład kilka dni temu, 20 maja, ukazał się taki krótki dosyć raport, komentarz właściwie do tych wyborów na stronie Brookings. No tutaj tytuł mówi sam za siebie. Poland's elections will decide the future of its democracy. Czyli wybory w Polsce zadecydują o przyszłości naszej demokracji z pewnego rodzaju jasną sugestią, że ewentualne zwycięstwo kandydata prawicowego mogłoby stanowić zagrożenie dla funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o media i think tanki konserwatywne, to tutaj od pewnego czasu podnoszone są głosy, że tak naprawdę to obecnie rządząca, tak określana liberalno-lewicowa koalicja rozmontowuje instytucje demokratyczne, ten system kontroli i trójpodziału władzy. Tutaj takim, myślę, znamiennym wydarzeniem było publikowanie przez dosyć prawicowy, konserwatywno-centrowy think tank Hudson Institute w lutym tego roku obszernego raportu autorstwa Matthew Boyce. Matthew Boyce jest senior fellow, czyli byśmy powiedzieli taki starszy analityk, powiedzmy taka senior fellow, czyli osoba, czyli analityk mający taką ugruntowaną pozycję, zresztą był też wieloletnim dyplomatą. I w tym raporcie Matthew Boyce argumentuje, że tak naprawdę cała ta narracja o starciu sił demokratycznych z antydemokratycznymi, obecnie koalicja rządząca przedstawia się jako właśnie ta koalicja demokratyczna, taka narracja jest z gruntu fałszywa, ponieważ tak naprawdę to właśnie obecny rząd podejmuje wiele działań, które osłabiają
działanie demokracji w Polsce. Tutaj chodzi chociażby o kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, z neosędziami. W tle pojawia się również podnoszony argument o zagrożeniu dla wolności słowa w Polsce. Kiedy ja miałem okazję rozmawiać z panem Matthew Boyce kilka tygodni temu, to właśnie on był bardzo zainteresowany sytuacją dotyczącą prawicowych mediów w Polsce, w szczególności decyzją sądu, która oczywiście na razie będzie nie jest za prawomocna, ale dotyczącą odebrania koncesji na nadawanie telewizjom Republika oraz telewizji w Polsce 24. Ten temat budzi rzeczywiście dosyć duże zainteresowanie i dosyć duże emocje. Z moich rozmów wynikało również, że tutaj pojawiają się pewnego rodzaju obawy o to, czy te wybory nie zostaną unieważnione. Ja byłem zaskoczony rzeczywiście, że te środowiska eksperckie dosyć dobrze orientują się w pewnego rodzaju zawiłościach prawnych w Polsce, które chyba również dla wielu nas, samych Polaków, są niejasne z tego powodu, że wykształca się jakiś taki dwutorowy właściwie system wymiaru sprawiedliwości, co kompletnie rozregulowuje działanie władzy sądowniczej. No, ale tutaj te obawy dotyczą tego, czy potencjalnie, gdyby okazało się, że te wybory wygra Karol Nawrocki, no a jak wiadomo zatwierdza je Izba Kontroli Sądu Najwyższego, to czy ta decyzja o zatwierdzeniu tych wyborów nie zostanie unieważniona, powołując się na to, że ta izba jest nielegalna. Także te tematy są faktycznie przedmiotem pewnej dyskusji i moim zdaniem jest to rzecz dosyć naturalna. To znaczy dzisiejsza amerykańska administracja, ja wbrew temu, co twierdzi wielu komentatorów, która twierdzi, że ona jest taka dosyć bezideowa, że tak naprawdę no, to jest skierowanie się tylko jakimiś doraźnymi interesami, ewentualnie humorami Donalda Trumpa, to jednak z moich obserwacji wynika, że tak nie jest. To znaczy, że ta administracja ma taką bardzo spójną, konserwatywną agendę, że istnieje przekonanie... Tomku, jeśli pozwolisz, to o politykach, o nastawieniu polityków porozmawiajmy za chwilę. Na razie zostańmy przy tych ekspercko-medialnych doniesieniach. To Jędrku, teraz ciebie zapytam. Podejrzewam, że w europejskich stolicach, w Europie, w różnych państwach, oczywiście Europa jest złożona z wielu różnych państw, więc zapewne te opowieści są różne, ale powiedz proszę, jak te wybory są widziane w Europie? Czy też jest tak, że prasa liberalna mówi o potencjalnym zagrożeniu demokracji, jeśli wygra Karol Nawrocki, a z kolei media konserwatywne, których jest mniej w Europie znacznie, mówią dokładnie odwrotnie. Czy te relacje są jakby bardziej zbalansowane? Znaczy, pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to jest niezwykły jednak poziom wchodzenia w szczegóły tych naszych wyborów. Tego od lat nie było. Jeżeli weźmie się nawet tą manifestację, czyli te 2 marsze, prawda, w Warszawie, no to ja przejrzałem parę gazet wczoraj, dzisiaj. Weźmiesz Financial Times, weźmiesz Le Monde, weźmiesz Spiegel, weźmiesz El País. I tam są bardzo dokładne relacje o tym, co kto powiedział, jak taki marsz wyglądał, ile osób przyszło, jakie to może mieć znaczenie. I to pokazuje taką, moim zdaniem, nową pozycję Polski w tej chwili w Europie, to znaczy kraju, który wszedł do tej, nazwałbym, pierwszej ligi, to znaczy tych państw, którymi się interesujemy, takie jak Włochy czy Wielka Brytania. To jest dosyć ciekawa rzecz. No wszyscy widzieli oczywiście tą najnowszą okładkę numeru, który się okazał w piątek, Ekonomista. Tamten tekst był jednoznaczny. No to jest pismo oczywiście bardzo, bardzo wpływowe. Wielka szansa dla Polski, jeżeli utrzyma obecny kurs, jeżeli nastąpi przyspieszenie, jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, i upadek, jeżeli wygra Karol Nawrocki. No taki moment jak gdyby kluczowej decyzji. To, że w ogóle Polska się pojawiła na okładce, no to jest rzecz bardzo rzadka, żeby jakikolwiek kraj się... Oczywiście, no jeżeli jest na przykład są wybory prezydenckie we Francji, oczywiście amerykańskie, no to jest coś takiego, no ale tutaj kraj o średniej wielkości, żeby wzbudził na poziomie globalnym takie zainteresowanie, no to jest rzeczywiście dosyć rzadkie. I również dosyć rzadkie jest, żeby w tak jednoznaczny sposób ekonomist się opowiedział, bo zwykle te racje są znacznie bardziej ważone. Czasami oni nie mówią, w niektórych wyborach amerykańskich oni nie chcieli rozstrzygać, na którą
po której stronie są. Więc tak to jest widziane. No dlaczego? No dlatego, że nastąpiło kilka czynników politycznych, które tą Polskę do przodu jak gdyby wysunęły. Myślę, że przede wszystkim kwestia ukraińska, to znaczy pojawiła się no ta grupa, jak gdyby grupa 4-5 krajów, bo zależy, to się zaczęło jeszcze w listopadzie, w skład których wchodziła Polska i które próbowały wykuć kontrpropozycję w stosunku do tego, co wielu uważało za zdradę ukraińskich interesów przez administrację Trumpa. Tutaj tę inicjatywę oczywiście wziął na siebie przede wszystkim prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, ale Polska cały czas była w to włączona. Był oczywiście ten wspólny wyjazd do Kijowa 4 przywódców. No i myślę, że to spowodowało w ogromnym stopniu, że to zainteresowanie polskimi wyborami przez media, przez ekspertów jest tak duże. No, wielu uważa, że ta europejska układanka bez Polski nie jest możliwa, no a przypomina, żywe są oczywiście wspomnienia tych 8 lat PiS-u, kiedy Polska była cały czas na kolizyjnym kursie wobec głównych stolic europejskich i której sojusznikiem pozostawał Orban i niewiele więcej. Więc myślę, że to są te dwa takie rzeczy do zapamiętania, czyli ogromne zainteresowanie raz, którego wcześniej nie było, no i przynajmniej przez niektóre media taki bardzo jasny wybór, którego również wcześniej nie było. A czy to nie jest, inaczej, czy to jest tak, że te europejskie media zajmują się Polską, uznając, że w ogóle to stało się dużo silniejsze gospodarczo państwo, jeśli chodzi również o bezpieczeństwo, i co nie jest efektem tylko 1,5 roku ostatnich rządów. Czy to jest wyraz wyraźnych sympatii związanych z jednym obozem politycznym? Znaczy myślę, że tutaj jest jeden stały błąd, który jest popełniany od już dziesiątek lat, to znaczy to, że sukces gospodarczy Polski jest wynikiem członkostwa w Unii Europejskiej. Nie jest to widziane w ten sposób, że Unia Europejska jest szansą, z której niektórzy skorzystali, a niektórzy nie, na przykład Grecja nie skorzystała, i że główną zasługą moim zdaniem jest ta klasa osób, czy grupa osób, którzy, chciałoby się powiedzieć nawet jak ty, Igor, którzy stworzyli coś samemu, wzięli kredyt, zaryzykowali, tej przedsiębiorczości polskiej, i oczywiście nie byłoby tego sukcesu bez Unii Europejskiej, ale znowu to jest takie spojrzenie, macie autostrady, bo zbudowała wam je Unia, natomiast ci, którzy troszkę bardziej wchodzą w ten temat, wiedzą, że znacznie ważniejsze od pieniędzy jest przynależność do jednolitego rynku, do takich samych systemów prawnych i co pozwala na wyjście na szerokie woły tym polskim przedsiębiorcom. No i skoro jest ta dominująca opinia, że wszystko zawdzięczamy Unii, no to jest absolutne niezrozumienie, dlaczego ekipa, która jest proeuropejska, może przegrać. No bo skoro przyjeżdżamy, nie wiem, do Warszawy i wszystko tak pięknie wygląda dzięki tej Unii, no to rząd, który jest proeuropejski, automatycznie powinien wygrać. A czy ktoś zauważa, że skoro Polska wygląda tak ładnie, a poprzednie 10 czy 8 lat rządził ktoś inny, to ten ktoś inny tego nie zrobił, była tylko pożoga przez te 8 lat, ale wcześniej i później nagle Polska się odbudowała? Czy... Moim zdaniem tego nie widać. Przede wszystkim nie widać też jeszcze innych rzeczy dosyć moim zdaniem istotnych. To w ogóle zginęło z debaty, wypadło z tej debaty, mianowicie kwestie socjalne. To znaczy, jeżeli się patrzy na kraj typu Francja, no dla nich rzeczą oczywistą są zdobycze socjalne, są ogromne walki o to, żeby je utrzymać. Natomiast nie ma tego czynnika, prawda, że to jednak PiS wprowadził tę opiekę socjalną, która w tej chwili oczywiście jest utrzymana, więc tutaj nie ma takiego specjalnego zbalansowania. Pytanie, kto jest za to winny? Chociażby jeden aspekt polsko-niemiecki. Jeżeli codziennie przez 8 lat Niemcy były atakowane przez PiS, przez rządy, przez media związane z PiS-em, no to spowodowało taką reakcję, prawda? Zresztą w ogóle żyjemy w świecie infantylizacji i prostych rozwiązań. Tu jest dobro, tu jest zło. Ludzie nie chcą za bardzo wchodzić w niuanse, ale myślę, że to też jest efekt właśnie tego. To znaczy, że i też tego, że po prostu zostało odcięte wiele kontaktów, prawda, między tą poprzednią ekipą PiS-u a zachodnimi elitami, tylko że tutaj też jeszcze chciałbym mimo wszystko oddać sprawiedliwość w jednym zdaniu Brukseli, to znaczy
Ursula von der Leyen zaproponowała ekipie PiS-u odblokowanie KPO. Myślę, że pamiętacie to dobrze. To zostało wysłane przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego i na tym upadło, no i w związku z tym nie doszło do tego porozumienia. Więc myślę, że to nie jest tylko wina strony polskiej, czy ówczesnej, tylko też unijnej, no, że tak te relacje się ułożyły. No, tak jak mówisz o relacjach polsko-niemieckich, to prawda, że Niemcy były w dużej części mediów w sposób bezsensowny kompletnie To było atakowane instrumentalizowane. od rannej przyznać. wieczór, ale też relacje niemieckich mediów były bardzo, bardzo jednostronne i tenże PiS był atakowany właśnie No i przez taka- wszystkie niemieckie media, więc reakcja wywołuje reakcję. Nie chcę tu, myślę, że problem jest po obu stronach. Ale jeszcze cię dopytam, zanim Tomka poproszę. Czy to jest tak, że te mainstreamowe media europejskie wszystkie jednoznacznie opowiadają się po jednej stronie i przedstawiają taki biało-czarny obraz, że jak wygra Nawrocki, to będzie jedna wielka katastrofa, a jak Rafał Trzaskowski, to miodu i mleka będzie tu jeszcze więcej? Znaczy myślę, że tutaj dotykasz też problemu samych mediów, to znaczy trzeba by zadać sobie pytanie, ile dzisiaj mediów jest w stanie wysłać korespondentów, mieć ludzi, którzy się rzeczywiście w czymś specjalizują, a nawet u siebie mieć kogoś, który się nie zajmuje 50 krajami, tylko coś w ogóle o tej Polsce wie, do kogoś zadzwoni, więc jeżeli, to tutaj masz znany dobrze system, znaczy parę mediów anglosaskich, BBC, Financial Times, New York Times i tak dalej, no są tym źródłem i z tego, tym pniem nazwijmy, i z tego wychodzą gałęzie, czyli ogromnej rzeszy osób, które są, nazwijmy to łagodnie, inspirowane tym, mniej, bardziej brutalnie, które przepisują to i w związku z tym ci, którzy pozostają jak gdyby z boku, że patrzą na to z boku, a mają środki, żeby w ogóle do Polski przyjechać, z kimś innym porozmawiać, no to jest moim zdaniem bardzo ograniczone w dzisiejszych czasach. No taki mamy smutny pejzaż medialny. A panowie, czy poza tym, że media mają swoje wyraźne sympatie, również media zachodnie, to czy zmieniło się postrzeganie Polski nie w tym sensie, że no dobra, jak teraz przyszedł, jak jest rząd liberalny, to jest pięknie, ale w ogóle czy zmieniło się opisywanie Polski jako kraju, no, który ma bardzo solidną gospodarkę, którego PKB jest już bardzo znaczące, który staje się ważnym państwem, jeśli chodzi o właśnie kluczowym państwem europejskim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czy poza tym aspektem lubimy Tuska, a nie lubimy Kaczyńskiego, albo odwrotnie, ten opis Polski, znaczy, czy jakby jest już dużo większe zrozumienie dla tego, co tu się tak naprawdę stało w ostatnich latach, to może teraz Tomka o to poproszę, a potem Jędrzku ciebie. Ja tutaj myślę, że to była bardzo ciekawa uwaga pana redaktora na temat tego, że media europejskie też spoglądają na Polskę z punktu widzenia właśnie tej architektury bezpieczeństwa i tego, co dzieje się na Ukrainie. Mam wrażenie, że po drugiej stronie Atlantyku to jednak nie jest aż tak istotne, w szczególności dla tej bardziej konserwatywnej strony sceny medialnej. Natomiast tutaj Polska staje się rzeczywiście bardzo ważna z dwóch przyczyn. Jedna rzecz to jest oczywiście kwestie gospodarcze i to jest zauważane. To znaczy to widać w mediach, to widać w rozmowach. Polska jest postrzegana jako kraj rzeczywiście sukcesu o coraz silniejszej gospodarce. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z Ukrainą, to tutaj jakby poważny problem polega na tym, że po prostu w amerykańskim dyskursie politycznym kwestia wsparcia dla Ukrainy została powiązana z preferencjami partyjnymi. I to jest dramat dla Ukrainy, to jest też bardzo duże wyzwanie dla Polski. To znaczy, mówiąc wprost, jeżeli ktoś jest republikaninem, to może nie popierać Ukrainy, nie dlatego, że nie lubi Ukrainy albo lubi Rosję, tylko dlatego, że nie lubi demokratów. I vice versa. Popieramy Ukrainę, ponieważ nie lubimy Donalda Trumpa, może nie do końca wiemy, co tam się dzieje. Więc to jest myślę, ta pewna specyfika amerykańska, która jest jednak odmienna, jeżeli chodzi też o media i o tą opinię publiczną, od tego, co widzimy w Europie. Natomiast ważną kwestią, jeszcze najważniejsze tego, o czym mówiłem wcześniej, jest to, bo to dotyczy nie tylko polityków, to dotyczy też właśnie mediów, jest pewnego rodzaju przekonanie, i to jest ważne dla obecnych, nie tylko samej administracji, ale konserwatystów amerykańskich, że toczy się, obserwujemy pewien zaczyn być może, początek takiej nowej, współczesnej wiosny ludów, że nadciąga, czy to nazwijmy konserwatywna, czy może bardziej antyestablishmentowa fala,
której celem jest pewnego rodzaju odwrócenie dominacji tych elit liberalno-lewicowych, które właściwie kontrolują życie publiczne od plus minus lat 60. Czyli powiedzmy mieliśmy wtedy, prawda, rewolucję kulturową, a teraz narasta przekonanie wśród tych elit konserwatywnych, że będziemy mieli do czynienia z kontrrewolucją kulturową. I oczywiście przez te ostatnie 50 lat tam mieliśmy różnego rodzaju wahania, był Reagan, była Thatcher, ale pewnego rodzaju oś, pewnego rodzaju kierunek, ten wektor był ustalony, czyli idziemy w stronę coraz bardziej liberalną. Konserwatyści uważają, że doszliśmy do momentu, kiedy ta formuła się wyczerpała, kiedy elity są zużyte, kiedy te elity próbują zabetonować system, pomimo tego, że lud tego nie chce. I teraz, żeby była jasność, szanowni państwo, ja nie chcę mówić, czy taki jest, czy nie jest. Ja mówię o perspektywie amerykańskich konserwatystów. To doskonale wyraził J.D. Vance w trakcie swojego przemówienia podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Tam jedną kwestią były związane z bezpieczeństwem, geopolityką, ale ten komponent, on jasno powiedział, trwa konflikt w łonie cywilizacji zachodniej. Dla nas, Amerykanów, kwestie wolności słowa, kwestie właśnie tych konserwatywnych wartości, to są rzeczy istotne. Jeżeli my tutaj będziemy niekompatybilni, to nie będziemy w stanie ze sobą w taki pewnego rodzaju płynny sposób współpracować. I Polska dlatego tu jest bardzo ważna, ponieważ Polska staje się polem bitwy tej nowej wiosny ludów ze swoim potencjałem ludnościowym, ze swoim potencjałem gospodarczym. Jeżeli okazałoby się, że mamy zwycięstwo kandydata konserwatywnego, to by to oznaczało, że rzeczywiście ta konserwatywna ludów nabiera rozpędu. Są też komentarze po pierwszej turze, które pojawiają się w konserwatywnych mediach amerykańskich, mówiące, no dobrze, może i wygrał liberał Trzaskowski formalnie, w sensie zdobył najwięcej głosów, ale jeżeli popatrzymy na wyniki partii prawicowych, no to okazuje się, że ponad 50% polskich wyborców ma poglądy konserwatywne na całym tym spektrum, powiedzmy, prawicowości. I w związku z tym to oznacza, że rzeczywiście to pewnego rodzaju założenie, hipoteza o tym, że lud idzie na barykady przeciwko liberalno-lewicowemu establishmentowi, jest po prostu prawdziwa. Jednocześnie elity europejskie próbują to zablokować. No w różny sposób, prawda? No mamy tam wyrok na Le Pen we Francji, mamy próby zwalczania AfD w Niemczech, mamy chociażby Rumunię. I tutaj myślę, no bardzo znamienne jest to, że ta, szanowni państwo, no Rumunia staje się nagle pewnego rodzaju wytrychem. Rumuński prezydent elekt Nico Sordan wczoraj przecież pojawił się na wiecu Donalda Trzaska. Z kolei... Trzaskowskiego. Przepraszam. I nie Donalda, tylko Rafała. Rafała Trzaskowskiego, przepraszam, jakaś absolutnie freudowska pomyłka, ale mamy poniedziałkowy poranek, także może trochę uśmiechu nam się przyda. Absolutnie tutaj nie chciałem obrazić żadnego z polityków, ale i teraz, żeby więc tutaj mamy Rafał Trzaskowski i Donald Tusk wyciągają nam, prawda, jak z tego kapelusza właśnie dana, no ale strona konserwatywna, PiS, Karol Nawrocki, wyciągają nam George'a Simony, który te wybory przegrał, ale z takim posmakiem, że te wybory no, w jakiś sposób mogły zostać trochę skręcone, no bo przecież pierwsze wybory zostały unieważnione i tak dalej. Tomek, a jeżeli musimy mówić o tych mediach konserwatywnych, których jest mniej w Europie, tak? No ten obraz jest różny zupełnie od tego, co opowiadał Jędrek o tych głównych mediach europejskich. Ale czy media liberalne w Stanach, których też przecież jest dużo, no te główne, najsłynniejsze media New York Times, CNN, to Washington Post, czy one też wypowiadają się dosyć, czy po pierwsze, czy w ogóle one zauważają wybory w Polsce i po drugie, czy one też mówią jakby w jedną stronę, opowiadają się wyraźnie po jednej stronie i przedstawiają zagrożenia związane z drugą stroną, oczywiście odwrotnie niż media konserwatywne. No ja odnoszę wrażenie, że jednak tak, no to jak chociażby artykuły w New York Timesie, które, przecież wydaje mi się, że to jednak jest mimo wszystko bardziej wyważone w stosunku do mediów europejskich, no ale widać pewnego rodzaju taką sympatię. To jest właśnie to podkreślanie, że wygrywa kandydat prodemokratyczny, liberalny, prodemokratyczny. I
jakby w związku z tym założenie, no, że ewentualne zwycięstwo prawicy będzie stanowiło zagrożenie dla demokracji. Moim zdaniem to jest widoczne, no ale właśnie media konserwatywne starają się odbijać piłeczkę i mówić, zaraz, wy panowie zapaszczyliście sobie to pojęcie demokracji, bo tak naprawdę to liberalny establishment tej demokracji zagraża. Stąd też, nie wiem, pojawiają się te wspomniane raporty, pojawia się taka narracja chociażby w Fox News. W tym wszystkim trochę na dalszy plan niestety schodzą kwestie bezpieczeństwa i kwestie Ukrainy, chociaż tutaj uważam, że ważny głos po stronie konserwatywnej to jest głos Bena Shapiro. No bardzo wpływowego jednak publicysty, intelektualisty ukraińskiego, prowadzącego portal Daily Wire, który popiera Ukrainę. Amerykańskiego, oczywiście mówię amerykańskim, który popiera Ukrainę. Rozmawiał z Zełenськim, mówi, Ukrainę trzeba popierać. Władimir Putin jest agresorem, trzeba poprzeć. Ben Shapiro w zasadzie wchodzi w otwarty konflikt z pupilkiem ruchu MAGA, czyli Tuckerem Carlsonem, który jak wiemy tam generalnie raczej kłania się Putinowi i zachwala, jakie fajne supermarkety są w Moskwie, że takie fajne, z koszykiem pojechać, nie wiem, czy to Państwo pamiętają, kompletnie absurdalne. I to jest pewnego rodzaju rzecz pozytywna w tym znaczeniu, że widać pewnego rodzaju początki zrozumienia też tego, że konserwatyzm nie jest powiązany z Rosją, no bo to jest też to zagrożenie, które płynęło, z naszej perspektywy zagrożenie, że przyjmowano tą narrację bezrefleksyjnie po stronie prawicowej w Stanach, narrację, w której prawda, Władimir Putin jest niemalże katechonem broniącym nas przed liberalnym antychrystem, to gdzieś zaczyna być zmieniane. No tak, to jeszcze, poczekaj, Tom, proszę cię, bo chciałem, że jeszcze o Ukrainę was osobno zapytać, bo jedna rzecz, która mi się nasuwa z tego, co mówicie, ja nie wiem, czy to jest tak, czy ja mam takie wrażenie, tylko ja mam, czy wy to potwierdzacie, no bo kiedy zwykle w Polsce odbywały się wybory, no to owszem, pojawiały się gdzieś tam wzmianki w zachodnich mediach, ale nie wywoływało to jakiegoś takiego ogromnego zainteresowania. Czy wy widzicie jakby wzrost generalnie zainteresowania Polską i czy te relacje, analizy poświęcone naszemu krajowi dzisiaj zajmują więcej miejsca niż kiedyś w przeszłości? Jędrku. Znaczy, miejsca zajmują zdecydowanie więcej, tylko tutaj moim zdaniem trzeba zastanowić, dlaczego się tak dzieje. Oczywiście jest kwestia tego gospodarczego sukcesu. Za chwilę przegonimy Hiszpanię, jeśli chodzi o poziom życia. No i też chyba, przepraszam, że ci wejdę w słowo, no chyba też tego, że jaką rolę odegraliśmy w pierwszych miesiącach i w pierwszym roku wojny ukraińskiej, znaczy rosyjsko-ukraińskiej. To chyba też bardzo wpłynęło na postrzeganie i na zainteresowanie No wiesz, Polską. to już jest 4. rok wojny, więc tak gdyby to już jest dosyć taka coraz bardziej odległa przeszłość. Ja bym powiedział, że tutaj powód jest inny. Po pierwsze, październik 23 roku, Polska jako pierwszy kraj, który jest w stanie pokonać nacjonalistyczny populizm. Pamiętajmy, że w Francji jest to egzystencjalne zagrożenie. Prezydent Macron jest bardzo słaby, 25-27% osób go popiera, ma mniejszościowy rząd. Nie wiadomo, czy dojedzie z tym obecnym rządem do 27 roku, ale jeżeli tak, no to Zjednoczenie Narodowe może przejąć władzę. Więc tutaj jest pokazane, że można to pokonać. To jest pierwszy jak gdyby punkt. Podobna przecież jest sytuacja w Niemczech. AfD, druga partia w wyborach, dzisiaj pierwsza w sondażach. Wielkie zastanowienie się, czy to jest tak, że ta zmiana cywilizacyjna, także medialna powoduje, że w tym kierunku idziemy nieodwołalnie i ten nasz świat ginie, czy też nie. No i ten polski przykład jest moim zdaniem, to jest ten moment, kiedy Polska bardzo poszła w górę, pokazała, że można to pokonać i to jest ten pierwszy punkt. Drugi punkt... Też, dobra, ja cię jeszcze tylko dopytam, czy tu używa się takiego języka, jak właśnie powiedziałeś, populistyczny nacjonalizm, czy konserwatywna partia? Nie, zdecydowanie. To znaczy, jaka definicja jest populizmu? Na przykład rozmawiałem parę dni temu z wysokiej rangi dyplomatą francuskim. No, jaka jest definicja? Populizm to jest układ taki, że wygrywasz wybory i uważasz, że masz pełnię władzy. To znaczy, że ograniczenia, w szczególności sądowe, ciebie nie obowiązują, no bo lud ci dał mandat do tego, żeby wszystko zmieniać. To jest na przykład wizja Marine Le Pen chociażby, tak? To znaczy, to jest wizja
i która może dosięgnąć bardzo wielu rzeczy, członkostwa w Unii, członkostwa w NATO, no w ogóle zniszczyć ten obecny świat. Więc to jest jak gdyby pierwszy punkt. No, ale drugi punkt to jest oczywiście to, co się stało po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ten gigantyczny szok w Europie, że nie możemy więcej polegać na Ameryce, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na ewentualny atak ze strony Rosji. Tutaj bardzo dobrym moim zdaniem przykładem jest ten traktat polsko-francuski, który został 2 tygodnie temu podpisany w Nancy. Ja rozmawiałem w tej sprawie, akurat miałem taką okazję z prezydentem Macronem i on mówi, oczywiście to jest tylko w ramach NATO, Francja przyjdzie Polsce z pomocą inaczej niż w 1939 roku, dlatego że jest NATO. Tak. Natomiast jak rozmawiasz już nieoficjalnie, no to oczywiście jest to powiedziane w ten sposób, że to jest część przygotowań Europy do scenariusza, w którym Ameryka umywa ręce od europejskiego bezpieczeństwa. Jest powiedziane, potrzebujemy 5-7 lat na to, żeby na poziomie konwencjonalnym przynajmniej odpowiedzieć samodzielnie na to zagrożenie rosyjskie. No i tutaj wchodzi znowu Polska, tak? Raz mieliśmy ten październik 23, dwa mamy kwestię bezpieczeństwa. Bez Polski po prostu tego się nie da zrobić. Masz Wielką Brytanię, bardzo duże zbliżenie między Europą a Wielką Brytanią, między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Masz Francję, która to 2 kraje atomowe, 2 potęgi. Niemcy, które dopiero zaczynają, no ale wydaje się, że mają w tej chwili chcą na poważnie wziąć te kwestie bezpieczeństwa. No i Polska. I tutaj ciekawe jest moim zdaniem to, że zupełnie zostały zmarginalizowane jednak kraje, które wciąż mają większy potencjał gospodarczy, czyli Hiszpania i Włochy. Zauważ, że na te kluczowe spotkanie do Kijowa nie pojechał ani Pedro Sánchez, ani Giorgia Meloni, więc ta Polska w to wchodzi. I bez Polski ta układanka w zasadzie jest niemożliwa i geograficznie, i z punktu widzenia wydatków wojskowych, no i z punktu widzenia tego wzorca. No i tutaj wchodzimy... Ale jeśli chciałem do tego określenia tych rządów prawicowych jako populistyczno-nacjonalistyczne. Czy że oni populizm rozumieją w ten sposób, że zwycięzca, który wygrywa wybory, bierze wszystko i ten zarzut często różne miał swoje uzasadnienia za poprzednich rządów, no ale zdaniem krytyków ma też poważne uzasadnienia za obecnych rządów. Czy na Zachodzie, zachodnie media też zauważają to, że tak jak poprzedni rząd czyścił i przejmował wszystkie stanowiska, ten rząd robi dokładnie to samo. Znaczy 2 punkty. Tylko, że robi to tylko, że ten rząd robi to broniąc demokracji. Tak, znaczy 2 punkty. Pierwszy, moim zdaniem, to był genialny ruch marketingowy Jarosława Kaczyńskiego, w który wszyscy w Polsce wpadli, to znaczy określenie, że PiS jest partią prawicową, a Platforma Obywatelska nie jest prawicową, no też jest prawicową i też jest bardzo konserwatywną i na standardy europejskie, no to przecież to jest, no tak jak Partido Popular, tak jak Republikanie, no to jest ta liga, to znaczy to nie jest rząd lewicowy, w związku z tym i ta pułapka, te określenie no, pozwoliło na przyjęcie wszystkich konotacji pozytywnych i innych przez PiS, w związku z tym to nie jest widziane na Zachodzie w ten sposób, że mamy rząd jakiś lewicowy czy liberalny kontra konserwatywny. Nie, no ten rząd obecny też jest konserwatywny. Czy jest to zauważane? Jest, ale to jest tylko takie muśnięcie, te zarzuty, które w tej chwili wspominasz. No dlaczego? Dlatego, że jest to uważane za cenę tego, żeby po prostu odejść od tego populizmu, ponieważ nikt tego wcześniej w Europie nie robił, no to widocznie taka jest rozumowanie, no widocznie w ten sposób trzeba, bo inaczej się tego nie da zrobić, bo chociażby system w sądownictwie jest tak zaplątany, że bez przecięcia w niektórych momentach tego węzła gordyjskiego po prostu tego nie rozwiążesz. W związku z tym, myślę, że to jest... Czyli wartości są dalej bardzo ważne, ale czasami, kiedy nie nasi rządzą, to są mniej istotne, bo przywrócimy je w pewnym momencie, kiedy będzie już można. Tylko zobacz, jaka też jest tendencja, chociażby, nie wiem, we Francji masz w tej chwili przywódcą republikanów, parę dni temu został szefem MSW Bruno Retailleau, który jest zwolennikiem niesłychanie ostrej polityki migracyjnej, niesłychanie ostrej polityki bezpieczeństwa wewnątrz kraju. W tych 2 punktach w zasadzie nie ma żadnej różnicy między nim a Zjednoczeniem Narodowym, a przecież to jest rząd, który jest rządem liberalnym, przynajmniej powołanym przez prezydenta Macrona. W związku z tym tutaj wszystkie
Ja myślę, że tutaj musimy wprowadzić do tej dyskusji takie słowo dosyć istotne, jest po prostu panika. To znaczy, to nie jest sytuacja normalnej gry politycznej, tylko po prostu jest panika, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o upadek Unii Europejskiej, chodzi o przejęcie władzy. No na przykład, jeżeli Marine Le Pen albo Jordan Bardella, no bo wiadomo, że ona ma problemy prawne, przejmie władzę w 2027 roku, co jest całkiem możliwe, część ekspertów używa słowa prawdopodobne, to Unia Europejska, jaką ją znamy dzisiaj, pada. To jest ugrupowanie, które jest gotowe zerwać z tą... Ono oczywiście mówi to, co ludzie chcą słyszeć, natomiast to jest w stanie zerwać z tą integracją, no a bez Francji, jak wiadomo, Unii Europejskiej nie ma, czyli w ogóle filar porządku zachodniego pada. No i w takim momencie paniki, cytat był taki, jak płoną lasy, nie trzeba dbać o róże, czy jak mnie poprawicie, no ale to jest trochę taka sytuacja. Czy nie jest też tak, że z jednej strony, z tego co mówicie, wynika, że Polska w ogóle stała się po prostu przedmiotem dużo większego zainteresowania niż wcześniej z wielu powodów, znaczy z powodów tego, że po prostu nabrała wagi, tak? I nabrała wagi w kwestiach gospodarczych i w kwestiach bezpieczeństwa, ale jednocześnie, że ta napięcia polityczne na świecie tak wzrosły, że obecnie też toczy się dużo większa walka taka ponadpaństwowa, ponadnarodowa. To znaczy, no to, że Ameryka, to chciałem już Tomka zapytać o to, na ile Republikanie, na ile Donald Trump wspiera realnie i mówi wprost, tak, że wspiera jedną stronę, tak samo jak wspierali jedną stronę w Niemczech, czy wspierają w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach, że jakby chcą tutaj wpływać na wewnętrzną sytuację, kiedyś to się nazywało ingerencja wewnętrzne strony jednego kraju, ale też oczywiście pamiętajmy, o czym jeszcze za chwilę porozmawiam z Jędrkiem, że no, w Europie to się działo też dosyć często i politycy europejscy też wspierali często wyraziście, zwłaszcza w ostatnim czasie, jedną stronę polityczną. No, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen mówiła wprost, tak, że w poprzednich wyborach, że popiera Donalda Tuska, ale generalnie, czy wy uważacie, że to zaangażowanie polityczne w wybory w Polsce, w innych państwach jest większe niż w przeszłości? Może zacznijmy od Tomka. Zdecydowanie, czy to nie ulega wątpliwości, a to wynika z tego, że tak jak wspomnieliśmy, no Polska staje się pewnego rodzaju polem bitwy, czy nawet epicentrum walki o ten ład wewnątrz świata zachodniego i staje się jednym z elementów kluczowych. My już nie jesteśmy krajem peryferyjnym. I tu powiedzieliśmy wcześniej, kwestie gospodarcze, kwestie potencjału ludnościowego, kwestie też pewnego rodzaju wprowadzania idei. No, pamiętajmy, że premier Donald Tusk, już bez żadnych pomyłek freudowskich, powiedział o demokracji walczącej w jednym ze swoich przemówień, że mamy demokrację walczącą. Przy czym to nie jest tak, że pan premier to określenie wymyślił. Ono w języku angielskim funkcjonuje jako militant democracy. Korzenie tego to w ogóle sięgają dekad wstecz, chociaż zostały przypomniane, ukazała się kilka lat temu taka książka naukowa, Militant Democracy, The Limits of Democratic Tolerance, czyli demokracja walcząca, granice demokratycznej tolerancji. Ona jest autorstwa Bastiana Ripkema. Przepraszam, że źle wymówiłem nazwisko młodego badacza z Holandii. Ale to pojęcie, no właśnie, ponownie wkracza na salony i to jest to założenie, że to nie do końca jest tylko tak, że to jedna opcja polityczna ma prawo trochę naginać zasady, tylko po prostu, że w celu obrony tej liberalnej demokracji, tak zwanej, no można sięgać po działania nieliberalne. I w tym kontekście, no właśnie to, co robi obecny polski rząd, jest wcielaniem w życie tych idei. Z tymi założeniami, ponieważ tak jak powiedział wcześniej pan redaktor, mamy panikę po stronie europejskich elit, to jest uzasadnione, czyli musimy bronić demokracji. Z kolei strona ta konserwatywna czy antyestablishmentowa mówi halo, no to znowu mamy wyciągnięty jakiś termin, jakąś konstrukcję intelektualną, która w zasadzie ma po prostu służyć zamaskowaniu władzy obecnie rządzącego establishmentu wbrew
woli ludu. No i ten spór trwa i Polska jest absolutnie polem bitwy. Ten spór trwa w Stanach Zjednoczonych, ten spór trwa w wielu państwach Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, na razie w tym sporze górą jest ta strona konserwatywna, antyestablishmentowa, która rozpisuje sobie plan działania nie na 4 lata rządów Donalda Trumpa, tylko potencjalnie na 12 lat, zakładając, że być może kandydatem będzie, co jest prawdopodobne, J.D. Vance, to już się nie może udać się, wszystko może wysypać na midtermach, prawda, jak się okaże, że gospodarka sobie słabo radzi, a cła nakładane na różne państwa doprowadzą do wzrostu cen, to się wszystko może wysypać, to rzecz jasna, ale mówimy o pewnego rodzaju strategii, dalekim planie, który moim zdaniem funkcjonuje po stronie amerykańskiego nie tylko polityków, ale też szerokiego środowiska konserwatywnego, dziennikarzy, ekspertów, biznesu. No to jest walka między starym a nowym. Przy czym to stare, no to jest właśnie porządek taki, powiedzmy, liberalno-lewicowy, jest określony przez konserwatystów i to jest ten obecnie funkcjonujący establishment. No i potrzebny jest bunt. Tak jak w latach 60. obserwowaliśmy bunt przeciwko zastanym elitom, no, które wtedy były wyrazicielem takiego właśnie dawnego porządku. I dlatego Polska jest tak ważna. Rumunia była ważna. No w Rumunii okazało się, że wygrywa kandydat tej strony liberalnej, więc tutaj mamy zwycięstwo tego establishmentu. No ale uwaga, przenosi się na Polskę. Polska jest jeszcze ważniejsza z tego prostej przyczyny, że po prostu Polska ma większą populację, ma o wiele silniejszą gospodarkę, ma o wiele bardziej kluczowe położenie geopolityczne. To się oczywiście nakładają kwestie Rosji, flanki północno-wschodniej. Tu już możemy mówić o całym szeregu czynników, dlaczego tak jest. Ale to powoduje, że Polska jest kluczowa. No też tutaj strona konserwatywna w Polsce próbuje budować sobie przyczółki do kontaktów z Amerykanami. No to chociażby prawda, spotkanie Karola Nawrockiego, krótkie, ale jednak spotkanie z Donaldem Trumpem, czy obecność Andrzeja Dudy, taka znaczna, jak niektórzy twierdzą, ale na konferencji CPAC. Co ciekawe, edycja polska tej konferencji, która jest takim najważniejszą konferencją grupującą amerykańskich konserwatystów, odbędzie się w ten wtorek, czyli we wtorek 27 maja w Rzeszowie, przed Europejską Konwencją CPAC, która z kolei będzie miała miejsce w Budapeszcie. To jest o tyle ciekawe, że Budapeszt stał się w ostatnich latach pewnego rodzaju hubem skupiającym europejskich konserwatystów. Orban zbudował sobie taką markę, tworząc różnego rodzaju think tanki, bardzo silne powiązania z amerykańskimi konserwatystami, mówiąc: konserwatyści wszystkich krajów, łączcie się. Jesteście w swoich krajach sekowani, spotyka was ostracyzm, jesteście wypchani na margines, u nas znajdziecie bezpieczną przystań. Tutaj w Budapeszcie tworzy się ta europejska konserwatywna wiosna ludów. Orban to doskonale, uważam, był w stanie zagospodarować. Oczywiście stawiając też w dużej mierze na jedną kartę, czyli oby wygrał Donald Trump, no bo jakby przegrał i przyszła jednak do władzy Kamala Harris, to podejrzewam, że byśmy obserwowali naprawdę poważne walcowanie Budapesztu. Natomiast no, wygrał Trump, także Orban zaryzykował, wygrał, postawił na dobrego konia. Mam wrażenie, że obecnie polska konserwatywna część tej sceny, już nie tylko politycznej, tej szeroko rozumianej światopoglądowej, też próbuje trochę tego tortu uszczknąć. I tutaj wracając do twojego, Igorze, pytania na temat ingerowania we wewnętrzne sprawy, to jest też, mamy takie wrażenie, że rozmywać takie pojęcie tej klasycznej suwerenności. Tutaj mówimy, zagranica jest zła, no my podejmujemy decyzje, my jako naród polski, rumuński, francuski, włoski, etc., na rzecz tworzenia się pewnego rodzaju, no właśnie, szerszych prądów światopoglądowych, które przekraczają granice. Ja wiem, że to chyba to jest bardzo znaczące zjawisko, nie? Nie wiem, czy może teraz Jędrek, ty opowiedz, jak to wygląda z europejskiego, patrząc na europejskie państwa, patrząc zarówno na tą stronę liberalną, jak i konserwatywną, chociaż ta konserwatywna też ma bardzo wiele twarzy, tak? No bo to, o czym mówił Tomek, o działaniach Orbana, to jednak on oddziałuje tylko na część partii, które się określają jako konserwatywne. No, PiS, jakby też polski PiS tak podchodzi tak z dużym dystansem obecnie do Fideszu. Jędrku, jak to wygląda w Europie? Znaczy myślę, że tutaj punkt dotyczący konserwatyści a liberałowie, on obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, dlatego że niektóre kwestie, no tutaj symbolem jest oczywiście kwestia aborcji, są otwarte. W Europie Zachodniej one nie są otwarte. Nie ma czegoś takiego, że na przykład Marine Le Pen, czy na przykład w Hiszpanii Santiago Abascal
chcą przywrócić zakaz aborcji, czy chcą cofnąć zmiany cywilizacyjne, takie jak na przykład, nie wiem, małżeństwa osób homoseksualnych, czy w tej chwili trwa debata o eutanazji, legalizacji eutanazji we Francji, no ale to jest sprawa już wprowadzona na przykład w Hiszpanii czy w krajach Beneluxu. Tego w ogóle nie ma. Tutaj znaczy Polska jest na innym etapie rozwoju ze względu na swoją historię, na rolę Kościoła katolickiego, który był po stronie wolności w okresie komunistycznym. Natomiast w tych krajach tego nie ma. To znaczy tutaj nie ma takiego starcia, że w Polsce, z punktu widzenia Paryża, nie wiem, Madrytu, Londynu, że jest starcie cywilizacyjne, czy będzie konserwatywna rewolucja, czy będzie ta liberalna. Tutaj jest kwestia absolutnie takich nie idei, tylko twardego, odpowiedzi na twarde pytania. Bezpieczeństwo, demokracja, rządy prawa, moim zdaniem to jest ten główny temat. Wynikający z tego, co poprzednio powiedziałem, czyli zaskoczenia nagłym zwrotem Ameryki. Nikt się jednak nie spodziewał, że Trump tak daleko pójdzie w swoim stosunku do Europy. No i oczywiście stale obecnego zagrożenia europejskiego. Czy Trump w tej debacie tylko kieruje się kwestiami ideologicznymi? Jedyny moment, kiedy on potraktował poważnie Europę w kontekście ukraińskim, to był ten moment, kiedy połączył się telefonicznie w Kijowie z 4 przywódcami europejskimi i kiedy przynajmniej przez chwilę, zanim Putin nie wystąpił z tym pomysłem bezpośrednich rozmów z Ukraińcami, przez chwilę przyjął tą linię europejską, jeżeli Rosja nie wprowadzi bezwarunkowego, przynajmniej na 30 dni zawieszenia broni, będą daleko idące sankcje. On się połączył z 4 przywódcami, z których jeden nazywa się Donald Tusk. Więc pytanie, czy to, że on sobie robi zdjęcie z Karolem Nawrockim, pokazuje, że on jest po tej stronie, czy też to jest taka gra zależnie od potrzeb, raz tu, raz tam. Ja byłbym bardziej zwolennikiem tezy tej drugiej, to znaczy, że on widzi w Polsce jednak nie tylko kwestię tego starcia ideologicznego, ale także tego, że to jest dosyć istotny kraj dla interesów amerykańskich. Zależnie od tych interesów on będzie rozgrywał jedną albo drugą stronę. Tutaj nie widzę takiego jasnego porozumienia. No i też kwestia Orbana. No Orban jest oczywiście, to co zbudował na Węgrzech, jest oczywiście wielkim straszakiem, znaczy tym obrazem tego, do czego mogą doprowadzić takie rządy. Wielki test jest w ogóle taki, czy on zgodzi się to jest pytanie do Igora, no bo zna go dobrze, czy on zgodzi się na wybory demokratyczne w przyszłym roku, no bo po raz pierwszy od kilkunastu lat, od 15 lat bezustannych rządów, jego władza jest zagrożona przez Tiszę, prawda, przez Petra Medjara. Czy też on uruchomi wszystko, żeby te wybory nie były demokratyczne, no ale ten poziom korupcji, który mamy na Węgrzech, ten poziom ograniczenia wolności, no jest oczywiście, wywołuje przerażenie w całej Europie i to jest ten obraz tego, do czego to wszystko może doprowadzić. Odpowiem na twoje pytanie, znaczy niestety nie odpowiem na twoje pytanie, bo moje zainteresowanie Węgrami wygasło jakiś czas temu i mówiąc szczerze, nie utrzymuję tam kontaktów. Nie, ale jako charakter Orbana, no rozmawiałeś z nim, no to jest ciekawe. Wiesz, to jest oczywiście bardzo ciekawe, on się bardzo zmienia, nie? Znaczy też jakby ja widziałem innego Orbana, nie wiem, pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 i w pierwszych latach rządu, kiedy był normalnym, konserwatywnym przywódcą, a te takie ruchy zagarniające scenę polityczną, medialną i inną, no to zaczęło się później, więc trudno powiedzieć. Myślę, że się odbędą normalne wybory, tylko że one będą po prostu, myślę, że się odbędą, tylko że będą pewnie trudniejsze dla konkurentów, którzy urośli w siłę, no bo on jakby stworzył taki system, który utrudnia życie konkurentom i pewnie to będzie dalej, ale myślę, że normalne wybory to się odbędą. Ale wróćmy do tego, bo jeszcze chciałem ciebie dopytać, bo Tomek mówił o tym też nacisku politycznym amerykańskim na Europę, ale w tym na Polskę, znaczy nie mówię na państwa, tylko również na poszczególne ugrupowania, poszczególne strony. I mówię, że ta walka ideowa przekracza już granice. Czy w Europie nie mamy do czynienia tak naprawdę z tym samym, tylko po prostu ten nacisk jest inny i rozkład sił jest inny?
Ja bym powiedział, że to nie jest to samo, to znaczy oczywiście bardzo ważnym czynnikiem spajającym partię, nazwijmy to konserwatywne, to jest kwestia tożsamości. To znaczy tutaj kwestia imigracji jest gigantycznym punktem, na którą zresztą nie ma odpowiedzi, dlatego że sytuacja demograficzna Europy jest absolutnie katastrofalna, zaczynając od Polski. Jeżeli tutaj mówimy o jakiejś rewolucji konserwatywnej, no to przecież ta rewolucja z tego punktu widzenia się kompletnie nie udała. Znaczy, no, mamy poziom ilość dzieci na przeciętną kobietę, no taki sam w tej chwili jak w Hiszpanii, która ma rządy liberalne czy tam lewicowe i jest to, no, więc w związku z tym tych imigrantów absolutnie potrzebujemy i tutaj nikt nie znalazł odpowiedzi na pytanie, jak. Natomiast w całej Europie niewątpliwie jest konstatacja taka, że globalizacja doprowadziła do ogromnej polaryzacji dochodów, spowodowała gigantyczne straty u bardzo wielu ludzi. No, na przykład trzymając się tego przykładu francuskiego, poziom przemysłu w gospodarce spadł do katastrofalnego poziomu. Została przeniesiona ogromna część produkcji, jest mniej więcej w tej chwili 10% PKB, przynajmniej 3 razy mniej proporcjonalnie do Polski udział przemysłu we Francji. No i w związku z tym jest ta tendencja do zamknięcia się. Tylko że zamknąć się nie można, jeżeli pozostajesz częścią Unii Europejskiej. W związku z tym znowu kolejne wielkie pytanie, nie ma na nie odpowiedzi, no bo każdy zdaje sobie sprawę, że w pojedynkę te wszystkie kraje nie będą w stanie się obronić, tym bardziej bez Ameryki, a to jest bardzo duże zagrożenie przed Chinami, przed Rosją. No i w związku z tym to jest, cały czas o to dotykamy, znaczy to jest, jesteśmy w sytuacji okrętu, który jest na burzy, że po prostu trzeba podejmować gwałtowne decyzje, kapitan mówi to, tamto, po prostu nie ma czasu na refleksję i stąd chociażby jest ta kwestia tej demokracji walczącej, o której wspomniałeś, prawda? Czy jest zrozumienie dla tego, co robi Tusk na Zachodzie? No jest zrozumienie, no bo uważa się, że sytuacja jest ekstremalna i trzeba ratować to, co się da. Ja myślę, że w ogóle ta ideologia dopiero jakoś się wykuwa w Europie, bo tradycja europejska jest zupełnie inna niż amerykańska. Rola religii jest zupełnie inna. W Stanach Zjednoczonych wiara jest autentyczna dla wielu bardzo ludzi. Jeżeli ludzie przechodzą z jednego kościoła do drugiego, jeżeli na przykład no to w Ameryce Łacińskiej dramatyczny spadek wpływów kościoła katolickiego, ale nie w kierunku laicyzacji, tylko w kierunku kościołów ewangelikalnych. Więc ta religia jest bardzo obecna w Stanach Zjednoczonych, też w całej Ameryce. W Europie laicyzacja poszła bardzo daleko i tego po prostu nie ma. W związku z tym od razu, jeżeli nie dotykasz kwestii duchowych, no to też ta debata przestaje być w dużym stopniu ideologiczna, koncentruje się na czym innym, ale no, kwestie bezpieczeństwa, kwestie imigracji, kwestie zamknięcia granic, to jest rzeczywiście to, co łączy te wszystkie partie, z tym, że one nie mają odpowiedzi na pytanie, co w takim razie z Unią Europejską. Ale teraz pytanie do was obu, tak, bo z jednej strony mówicie obaj, że tak, Polska jest dużo bardziej zauważana, tak? Te wybory, o których mówimy, wywołują dużo większe zainteresowanie. Z jednej strony dlatego, że urosła po prostu nasza rola, tak, że gospodarka jest silniejsza, że w kwestiach bezpieczeństwa odgrywamy coraz ważniejszą rolę. No ale z drugiej chyba to wynika również z tego rosnącego podziału ideowego, kulturowego, politycznego na świecie wewnątrz poszczególnych państw i że bardzo często jakby już dla działaczy środowisk politycznych w jednym kraju ważniejsze jest to, żeby wspierać podobnych, bliskich sobie ideowo polityków i bliskich sobie ideowo środowiska w innych państwie, niż skupiać się na interesie własnego kraju. Czy widzicie taką tendencję? I to pytanie do obu was, bo chyba pod tym względem jest trochę podobniej i w Europie, i w Stanach. Tak, no, Tomku, tak. Jędrek, dobra, zacząłeś jeść. Znaczy, na pewno w tej chwili oczywiście to jest w ogromnym stopniu kwestia formalna, no ale jednak jest prezydencja Polski w Unii Europejskiej, co powoduje, że ileś spotkań tutaj jest. No i jak przyjeżdżają ci zachodni ministrowie do Warszawy, to jest jednoznaczny szok. To znaczy wizerunek tych drapaczych chmur, tego jak ta stolica wygląda, to pokazuje, że po prostu Polska była, to jest zaskoczenie po prostu, jak ona wygląda rzeczywiście i na pewno ten czynnik, czy przez 8 lat był rząd
populistyczno-narodowy, Nie, niemalże faszystowski, który miał zdewastować gospodarkę. To prawda, natomiast ja nie wiem, czy tutaj jest, to jest jeszcze taka refleksja, chcę powiedzieć o takiej refleksji autentycznej, to znaczy, że masz wizerunek kraju z dawnych lat, szarego, no jeżeli w ogóle coś ci ludzie wiedzą o Polsce, no to jest oczywiście, znaczy o Warszawie samej, to jest powstanie w getcie, tak, to znaczy to jest najważniejszy element, jeżeli ktoś tu przyjeżdża do Polski, no to co chce odwiedzić Auschwitz, chce odwiedzić Polin, no to jest jak gdyby najważniejsze. I nagle okazuje się, że coś się wydarzyło od upadku komunizmu też, od tej szarej rzeczywistości i to jest kompletny szok dla tych ludzi. W związku z tym, no w tym sensie na pewno tutaj masz rację, wspominając o PiS-ie, że te 8 lat potwierdziło ten taki wizerunek negatywny, tak, że to jest jednak kraj, który no, nie jest częścią zachodniej Europy w pełni, w związku z tym no, on został wciągnięty do tej Unii, no, ale to jest taki biedniejszy kuzyn i tutaj nagle okazuje się, że ta Polska jest zupełnie inna. Czy jest taka refleksja, że PiS tego nie zniszczył? Jeżeli ktoś troszkę głębiej wejdzie, no to musi przyznać, prawda, że gospodarczo to nie zostało zniszczone. Natomiast jeśli chodzi bo jak gdyby obaj wracacie, Igor i Tomek, wracacie do tego aspektu ideologicznego. Ja nie wiem, czy to jest kwestia aspektu ideologicznego, bo no, jak na przykład możesz powiązać bardzo bliskie związki Węgier z Putinem z ideologią konserwatywną, chrześcijańską. No to jest przecież brutalny dyktator. To jest facet, który ma na sumieniu setki tysięcy żyć ludzkich. W związku z tym, jak to w ogóle powiązać, chociażby, oczywiście tutaj robię taki szpagat z zakazem aborcji. No to jest ja nie wiem, czy to jest dobry klucz ten ideologiczny. No to jest Nie, ale zostawmy ja bym proponował coś Putina, innego, jeśli mogę. No, tak, ja bym proponował, no, że po prostu globalizacja nie spełniła swoich oczekiwań. Wielkimi jej wygranymi są na przykład Chiny, są wielkie koncerny, jest grupka ludzi. Musimy zbudować nowy świat, próbujemy się w nim odnaleźć i ja nie wiem, czy pierwszym punktem jest kwestia ideologiczna. Ja nie wiem, czy Amerykanie w pierwszym rzędzie głosowali ze względów ideologicznych, czy dlatego, że po prostu jest bardzo, bardzo dużo przegranych tejże globalizacji i trzeba coś znaleźć nowego. Ale te podziały wewnętrzne, tak, z którymi mamy do czynienia. No w Polsce znamy doskonale, tak, wydaje się, że byliśmy tego czempionami, teraz myślę, że już nas doganiają albo przebijają niektórzy. No w Stanach Zjednoczonych to jest jasne, no ale przecież znana tobie, Jędrku, Francja również jest bardzo głęboko podzielona. W Niemczech te podziały również się zaczynają, w Hiszpanii, w wielu innych krajach, tak. I teraz to miałem na myśli, że te podziały, które są, jakby zaczynają powodować, że ludzie określani jako, czy środowiska polityczne określone jako konserwatywne, jakby czasami mam wrażenie, ciążą bardziej ku innym środowiskom konserwatywnym w innych krajach, niż ku swojej, znaczy jakby niż myślą o obronie interesów swojego kraju ponad podziałami. Nie? Jakby też, że ta tendencja jest też bardzo silna. I ja tutaj pozwolę sobie tak ad vocem do tego, co zostało powiedziane, bo ja się z tobą absolutnie zgadzam, że amerykański wyborca nie głosował, ponieważ jest zwolennikiem konserwatywnej kontrrewolucji i tego zmotywowało, żeby oddać głos na Donalda Trumpa, tylko zagłosował przede wszystkim dlatego, że jest zła sytuacja gospodarcza, w ocenie bardzo wielu Amerykanów, ogromnej części Amerykanów jest po prostu zła sytuacja gospodarcza i inflacja. Po drugie dlatego, że doszło do kryzysu migracyjnego, który stał się tak widoczny gołym okiem, w sensie idąc po ulicach można było widzieć, że widać, że po prostu do kraju dotarły setki tysięcy, miliony ludzi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Natomiast to są te podstawowe rzeczy społeczne, zresztą ja też uważam, że przede wszystkim wyborcy, myślę, że również ja, głosujemy dlatego, że koszula bliższa ciału, coś nas dotyczy i oddając dany głos, rzadziej myślimy o tych abstrakcyjnych kwestiach ideologicznych, a częściej o realnych problemach. Ale wydaje mi się, że na te emocje, których bardzo dobrze znaczy na te emocje, czy te pewnego rodzaju przegranie przez pewną część społeczeństwa, dużą część społeczeństwa, tych procesów, bycie przegranym w tych procesach globalizacyjnych, nakłada się, czy budowana jest wokół tego pewna odpowiedź ideowa po tej stronie, właśnie mówię, konserwatywnej / antyestablishmentowej, no bo to się ze sobą bardzo silnie wiąże. Ideową, idea to jest zawsze pewnego rodzaju opowieść, która ma uporządkować nasz świat. I wydaje mi się, że to dzisiaj robią konserwatyści, przynajmniej amerykańscy. Uważam, że to też robią jakoś konserwatyści polscy. Wiem, że Partia Republikańska staje się partią tak naprawdę robotniczą, tak ją nazwijmy klasycznie robotniczą, no powiedzmy tą partią właśnie antyestablishmentową, jednocześnie która zaczyna ciążyć w stronę rozwiązań socjalnych. To jest bardzo ciekawe. I to po Trumpie to mniej widać, ale po J.D. Vance'ie już
bardziej. Ja w ogóle zaryzykuję taką bardzo może kontrowersyjną tezę, ale ja mam wrażenie, że PiS w swoim pierwszym okresie rządów w roku 15 był w pewnym sensie partią wizjonerską. To znaczy on połączył z jednej strony program socjalny z pewnego rodzaju przekazem antyestablishmentowym. To w roku 15 jeszcze nie było wcale oczywiste, że tak może wyglądać prawica, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w państwach Unii Europejskiej. Tylko że przez te 8 lat rządów PiS zdążył trochę zużyć ten jego antyestablishmentowy sznyt partii rządzącej przez 8 lat. Tak trochę ciężko jest przekonywać, nie? Że my tak walczymy z establishmentem, jak tym establishmentem byliśmy przez 2 kadencje. Prawda? Mało wiarygodne trochę. Ale ja mam wrażenie, że w tym wymiarze PiS był jakby w pewnym sensie wizjonerski. Znaczy on daje to, co dzisiaj właśnie obserwujemy chociażby w Stanach Zjednoczonych i wydaje mi się, że właśnie to pewnego rodzaju opowieść, którą tworzy prawica, ta narracja oparta na realnych problemach, które są absolutnie najważniejsze, no właśnie jednak w jakiś sposób przekracza granice. No i oczywiście następuje też pewnego rodzaju dostosowywanie się z kolei tej strony liberalno-lewicowej do tych postulatów, które pojawiały się na prawicy, a które łączą wyborców. Na przykład kwestie polityki migracyjnej. To też bardzo celnie, Jędrzeju, zauważyłeś. To ja pamiętam zaskoczenie mojego kolegi Węgra z jednego z węgierskich think tanków. To była prywatna rozmowa, także przepraszam, ale nie chciałbym wymieniać tutaj nazwiska, który po jakiś, niedawno, kilka miesięcy temu ze mną się skontaktował, ponieważ on zajmuje się tematami migracyjnymi i on chciał, żebym ja mu wytłumaczył, jak to jest możliwe, że Donald Tusk przyjmuje taką konserwatywną, jakąś prawicową narrację na temat migrantów, że tutaj, prawda, zabezpieczamy granice, że to, co robi Ukraina, to jest, Białoruś oczywiście i Moskwa, to jest wojna hybrydowa, że trzeba się bronić przed tymi migrantami. Mówię, no ale zaraz, o co chodzi? Przecież jak oni byli w opozycji, to krytykowali PiS, mówili, że to w ogóle naruszanie praw człowieka i dramatyczne jakieś tutaj po prostu tragedia tych biednych migrantów i w ogóle mordy na granicy, a teraz nagle mówi językiem takim, jakim mówi europejska prawica. Także tutaj też mamy, i to mówię, to mój kolega z Węgier był absolutnie zaskoczony. Żeby trzeba wytłumaczyć kontekst tego, co dzieje się w Polsce, jakie są nastroje polskiego społeczeństwa. Także to też pokazuje, że w pewien sposób te problemy przekraczają granice poszczególnych państw i też odpowiedzi strony zarówno konserwatywnej, jak i liberalnej są ponadnarodowe. I myślę, że to jest coś rzeczywiście niezwykłego, z czym od dawna nie mieliśmy do czynienia i że co więcej, może dojść do sytuacji, w której okaże się, że konserwatyście polskiemu, mówię umownie konserwatyście, nie trzymajmy się tego, powiedzmy tej strony konserwatywno-antyestablishmentowej, tak, będzie łatwiej dogadać się ze zwolennikiem republikanów ze Stanów Zjednoczonych albo ze zwolennikiem Marie Le Pen we Francji, niż z innym Polakiem, który z kolei będzie popierał stronę liberalno-lewicową. No i to jest coś, mam wrażenie, zupełnie niespotykanego, co w ogóle w jakiś sposób odwraca też w ogóle ideę, prawda, tutaj, że mamy państwa suwerenne, że ważna jest taka idea przywiązania do idei narodowej. Zupełnie inny obraz w tym wszystkim się kieruje i moim zdaniem to się wydarza na naszych oczach. Do kogoś z was ktoś się dobija, ale to bardzo ważne, co powiedziałeś na końcu, tak? Znaczy mi się wydaje, czy mamy czy zgodzimy się do tego, spróbujmy dojechać do puenty, rozumiem, że zgadzamy się z tym, że po pierwsze, wracając do naszych wyborów, polskie wybory cieszą się dużo większym zainteresowaniem i medialnym, ale też politycznym. I jest próba ingerencji wewnętrzne sprawy Polski. Znaczy jakby obie politycy z różnych państw dużo bardziej angażują się, tak? No jednak Trump przyjął Nawrockiego, no i to było ewidentnie jego wsparcie, tak? A nowy prezydent elekt Rumunii przyjechał na wiec Rafała Trzaskowskiego i zapewne w tym tygodniu jeszcze padnie wiele głosów przywódców europejskich opowiadających się po jakiej stronie, pewnie w większości, chociaż trudno powiedzieć, no zobaczymy. Jakby to jest nowe zjawisko, tak? Że z jednej strony, znaczy Polska po prostu znaczy więcej, ale również drugie, że te podziały, jakkolwiek je nazwiemy, one są coraz silniejsze i stają się ponadnarodowe, tak? Znaczy, że tak jak Tomek przed chwilą powiedział, konserwatysta z Polski, czy z Francji, czy z Hiszpanii, prawda, znajduje
lepszy język ze swoimi ideowymi kolegami, czy jakby środowiskami w innych krajach niż we własnym kraju. Czy zgadzamy się co do tego, Jędrek? Czy ty też tak to... Pierwszy punkt twój zdecydowanie tak, jeśli chodzi o rolę Polski. Drugi, ja bym jednak się upierał przy tym, że to nie jest klucz ideologiczny. Ja bym powiedział w ten sposób, że mamy establishment i anty-establishment. Tak, ale dobrze. Nie, ale moim się, zdaniem to trzeba dobrze zrozumieć. Jasne, To znaczy, bo to nie to trzeba- zawsze... ale ten podział establishment, anty-establishment to pewnie jest... To zdecydowanie tak, dlatego że no jeżeli weźmiesz na przykład Wielką Brytanię, prawda, gdzie mamy absolutnie katastrofalny wynik Brexitu, z czym Brytyjczycy się zgadzają w sondażach, teoretycznie wielkie zwycięstwo w zeszłym roku Partii Pracy i znowu kolejny przedstawiciel antyestablishmentu, jeszcze bardziej radykalny Farage, prawda, i Reform UK, nagle wyprzedza wszystkie partie w sondażach, marginalizuje konserwatyzmów, bo masz kwestię establishmentu i antyestablishmentu. Dlaczego jest to międzynarodowe? No bo wszyscy mamy do czynienia z upadkiem tej globalizacji, która była rzeczą międzynarodową. W związku z tym musimy znaleźć odpowiedź na to, co zbudować przeciw. I mamy we wszystkich tych naszych krajach, prawda, bardzo silne partie antyestablishmentowe. Moim zdaniem jest jeden wielki problem, to znaczy coraz większa część społeczeństwa, może już większość zgadza się, że ten dawny porządek globalny musi odejść, bo nie spełnił swoich nadziei, natomiast nikt nie ma pomysłu, co zrobić w zamian. I ta rewolucja konserwatywna mnie nie przekonuje, bo to nie jest odpowiedź na to pytanie. W bardzo wielu krajach, na przykład jeżeli weźmiesz pod uwagę chociażby już Francję, jest u progu przejęcia władzy Zjednoczone Narodowe, poziom kompetencji w tej partii jest absolutnie katastrofalny. To znaczy, jeżeli zobaczysz, kto się zajmuje gospodarką, kto się zajmuje fachowymi dziedzinami, no to jest po prostu kompletna katastrofa i to masz w bardzo wielu, jak gdyby moim zdaniem krajach, też w Polsce, to znaczy diagnoza tego, że trzeba coś zmienić, trzeba radykalne rzeczy zmienić, była dobra, natomiast nie ma odpowiedzi na pytanie, co w zamian. No i to oczywiście... Ale to dotyczy... Jędrku, Ameryki, jeszcze raz Ameryki. Ale to dotyczy tak samo wszystkich stron. Dokładnie. Pamiętam artykuły, ja naprawdę widzę wiele złych rzeczy, które zdarzyły się za rządu PiS-u. Ja bym nawet byłem powiedział więcej z tego, co ty mówisz. ale pamiętam te dramatyczne artykuły w Financial Times, że PiS obejmował władzę w 2015. Teraz czeka nas katastrofa. No to jest, czas rządów PiS-u pod względem gospodarczym, to jest czas rozkwitu. Znaczy doskonale wiemy, że nie chodzi o gospodarkę tutaj, tylko chodzi o rządy prawa, tylko w tym absolutnie się zgadzam z tobą, że ten dotychczasowy establishment, nazwijmy go liberalnym, moim zdaniem to nie jest... On w tym sensie był jeszcze gorszy, że nie dostrzegał nawet tego pierwszego etapu, że dotychczasowy system jest zły. Druga strona dostrzegała, tylko nie bardzo wiedziała, co zrobić w zamian. Natomiast ci tutaj jeszcze gorsi byli w tym sensie, że nie dostrzegali tego, że trzeba rozbudować tą stronę socjalną, jak gdyby zupełnie inaczej ułożyć tą globalizację. No ale oczywiście postacią, no to chyba też nie wiem, czy wszyscy się zgadzimy, ale dla ogromnej części ludzi to jest jasne, no tym szczytem niekompetencji oczywiście jest Donald Trump, no jak się widzi, kogo on mianował na te kluczowe stanowiska, nie wiem, od Departamentu Stanu po inne, no to widać, że on wyczuł ten nastrój już drugi raz, znakomicie wyczuł ten nastrój, że trzeba doprowadzić do rozbicia stolika, był jedynym, który prawdopodobnie mógł to zrobić, ale co w zamian buduje, moim zdaniem na razie to jest gigantyczna improwizacja. Znaczy, to jest osobna rozmowa i proponuję, żebyśmy teraz nie weszli w oceny, bo każdy z nas ma swoje sympatie, punkt widzenia. Najbardziej mi zależało na waszej analizie i sytuacji, która jest. Tomek, czy jeszcze ty na koniec chciałbyś jakoś spuentować? To ja może tylko jeszcze jednym słowem na temat tego, że jakby wytwarzać pewne ponadnarodowe przekonanie. Tu możemy z Jędrzejem, myślę, długo dyskutować na temat tego, jak je nazwać, jakie jest zabarwienie, ile jest w tym wartości konserwatyzmu, ale że wytwarzać ten ponadnarodowa wspólnota tych, którzy chcą zachować obecny system i którzy chcą go obalić. I pytanie, co ma przyjść potem. Natomiast myślę, że w tym wszystkim ważne z punktu widzenia Polski jest dodać
jedną kluczową kwestię. To znaczy, pomimo tych wszystkich sporów, no my jesteśmy w takim, a nie innym miejscu na mapie świata i z naszej perspektywy jakiekolwiek rozwiązania, które zakładałyby wzmacnianie się Rosji i osłabianie się militarne tej wschodniej flanki NATO, czy północno-wschodniej flanki NATO, są po prostu niedopuszczalne. I przynajmniej dla mnie, to chciałem powiedzieć, to jest jakaś taka czerwona granica, gdzie jakby no już trudno jest szukać ideologicznej spójności. Nie wiem, mogę być albo nie być za aborcją, mogę lubić albo nie lubić establishmentu, natomiast Rosja jest zagrożeniem egzystencjalnym, ponieważ ona nie jest członkiem dyskursu wewnątrz cywilizacji zachodniej, tylko jest obcym ośrodkiem cywilizacyjnym, przynajmniej chcą być ośrodkiem cywilizacyjnym, czy są samodzielnym, to możemy 3 godziny dyskutować, ale oni są ciałem z zewnątrz, które mówi jasno, no my chcemy ten porządek globalny zniszczyć i chcemy sobie podporządkować tę naszą część Europy. Znaczy oni chcą, żebyśmy my przestali być częścią cywilizacji zachodniej, ponieważ my jesteśmy częścią tej cywilizacji zachodniej i przez ostatnie 30 lat udało nam się wyjść z tego ponurego cienia wschodu. To, że my dzisiaj uczestniczymy w tym dyskursie, że jesteśmy tak ważni, wynika z tego, że u nas skończył się postkomunizm, że nasze problemy, które były zupełnie niezrozumiałe dla społeczności zachodniej, bo wynikały z tego, że byliśmy państwem totalitarnym, komunistycznym, państwem satelickim Moskwy, my takim państwem przestaliśmy być. My weszliśmy do mainstreamu europejskiego, mainstreamu wojny o nowy ład świata zachodniego. Jesteśmy w tym mainstreamie. Rosja chciałaby, żebyśmy w tym nie uczestniczyli, żebyśmy byli pod butem po prostu, przepraszam, kacapki generalnie z Kremla. I dla mnie to jest, już tak kończąc, to jest pewna czerwona linia, gdzie z naszej nadwiślańskiej perspektywy no, trudno dyskutować. My musimy zrobić wszystko, żeby być na froncie, ale na froncie dyskursu w ramach cywilizacji zachodniej, a nie znaleźć się na froncie walki ze wschodnim, zamordystycznym po prostu imperium, które ma inne wartości, gdzie człowiek nie znaczy nic. No i na szczęście I tutaj zgadzam. odniosę się tylko do tego dosłownie zdania. To pokazuje, jak o wiele bardziej złożony jest to spór niż konserwatyści, a nie konserwatyści. Dlatego, że jeżeli PiS wróci do władzy, znacznie bliżej powinno mu być do Macrona niż do Le Pen, która co do tożsamości jest sojuszniczką Putina. I z nią rozmawiałem parę razy, zawsze to mówiła, zawsze uważała Ukrainę za część strefy wpływów rosyjskich. Oczywiście teraz stara się to zmienić, no bo jest sytuacja, jaka jest wyborcza, ale więc to jest znacznie bardziej złożony obraz niż tylko konserwatyści i liberałowie. To na pewno i to jest... Tomek. Ja się z tym oczywiście jak najbardziej zgadzam, natomiast uważam też, że w tej stronie konserwatywnej są różnego rodzaju odcienie, to też się zmienia. Tutaj podałem choćby przykład Bena Shapiru, który nagle, no to jest bardzo wpływowy konserwatysta amerykański, który mówi, no hola, chyba coś żeśmy źle z tej Rosji zrozumieli, no to może trzeba na to spojrzeć inaczej. I myślę, że tutaj Polska i polscy konserwatyści mają bardzo ważną i mogą odegrać ważną rolę, objaśniając, że naprawdę rosyjski konserwatyzm z żadnym konserwatyzmem nie ma nic wspólnego, bo to jest po prostu zupełnie niekompatybilne z wartościami Zachodu. I każdy, mówiąc o tym podziale, każdy z nas, może to niech będzie puentą, aczkolwiek to nie puentą dotyczącą głównego tematu, czyli tego wpływu i zainteresowania Zachodu naszymi wyborami, ale no, ja znam ludzi, którzy określają się jako konserwatyści i czują się konserwatystami, którzy głosują na Karola Nawrockiego. Znam konserwatystów, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego i znam konserwatystów, którzy głosują na Sławomira Mentzena. I pewnie jeszcze ze 2 kandydatów by się takich znalazło, więc rzeczywiście te podziały, mówię o tym, że te podziały nie są bardzo jasne. Mówię o tym, nie, czy oni są, tylko kim się czują. Natomiast to jest niesamowite, bardzo ciekawe. Rzeczywiście polskie wybory, które wywołują tak wiele emocji, tutaj również wywołują dużo emocji poza Polską, dużo zainteresowania, nie tylko przyglądania się, ale takiej realnej chęci wpłynięcia na ich przebieg. I to jest nowe zjawisko. Jędrzej Bielecki, Tomek Grzebaczewski, bardzo wam dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję państwu, a my wszyscy pójdziemy, albo większość z nas na pewno, pójdziemy do wyborów. Państwo zadecydujecie, którego kandydata poprzecie w układzie otwartym. Do żadnego głosowania, do głosowania w żadną stronę nie namawiam. Szanuję
wszystkie osoby mające różne poglądy. Bardzo wam dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. A, jeszcze jedna ważna przypomnienie dla tych z państwa, którzy zastanawiacie się nad zgłoszeniem się do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, gdzie budujemy nowe elity ludzi, którzy będą zarządzać polskimi przedsiębiorstwami, polskimi instytucjami, polską administracją, być może polską polityką. Zachęcam do końca tego tygodnia. Jeszcze możecie się zgłaszać. Link do szkoły pod nagraniem szkołaprzywództwa.pl. Subskrybujcie Układ Otwarty, wspierajcie. Do widzenia.